miesięcznej przerwie wracamy i zaczynamy wyprawą z grubej rury. Dziś zabierzemy Was do wnętrza tajnego 13-piętrowego radzieckiego schronu, którego zapewne widzieliście na filmie Bartka z kanału Bez Planu. Zasypaliście nas na Instagramie toną wiadomości, aby odwiedzić to miejsce, więc jesteśmy i pozdrawiamy z ostatniego piętra. Dostępnego piętra. Ale na wstępie kilka słów historii. Schron, a konkretnie obiekt 1180 znajduje się w północnej części najbiedniejszego państwa Europy – Mołdawii. Niedaleko granicy z Naddniestrzem. Naddniestrze też odwiedziliśmy, ale zobaczycie je w kolejnych odcinkach. 13-piętrowy schron wybudowano w latach 80. jako zapasowe stanowisko dowodzenia Układu Warszawskiego, a konkretnie miał służyć koordynacji działań południowej grupy wojsk Armii Radzieckiej oraz niewykluczone, że mógłby zapewnić również schronienie radzieckim władzom i elitom podczas ataku jądrowego ze strony Ameryki. Jednak bezpośredniego uderzenia atomówki nie wytrzymałby. Pokaźnych rozmiarów konstrukcja liczy sobie 36 metrów szerokości i 60 metrów głębokości. Chociaż tak oficjalnie to nikt tego nie potwierdził, no bo oficjalnie obiekt 1180 nie istnieje. Inżynierów ściągnięto z różnych stron Związku Radzieckiego tak, aby się nie znali i nie mogli przekazać dalej informacji o miejscu budowy i przeznaczeniu. Do 1991 roku na terenie wokół bliźniaczych schronów, bo mamy je dwa, znajdowała się pilnie strzeżona radziecka baza wojskowa. Przed wyprawą przeczesaliśmy internet w poszukiwaniu informacji o schronach, ale nawet na rosyjskojęzycznych stronach informacje są szczątkowe i w sumie istnieje jakiś stary film pokazujący niższe poziomy, ale nic konkretnego. W naddniestrzańskiej przygodzie towarzyszyli nam przyjaciele i rodzina oraz postać, którą na pewno znacie. Roman, fan Polszy. Ekipa zwarta i gotowa, no to co? Zaczynamy kolejną wyprawę. Kurde, stęskniłem się za wami. No chyba złom kradli właśnie. Już za chwilę przez błoto się przedarliśmy. Jedziemy do najważniejszego, do 13-piętrowych bunkrów. Dzień dobry. Pokaż się Jakubowi. No jest ten kawał betonu i metalu. Masakra, to jest ten pierwszy? To jest tylko pierwszy. I tylko tu można wejść, tak? Tylko tam, o akurat tutaj jest ten, tamtej strony. z tamtej strony można wejść, tak. Okej. Ty, ale zobacz, że to było zbrajane aż tu. No, ale mi się tam bardziej podoba, nie wiem. Aż tu było zbrojenie wszędzie dookoła. Tutaj na czym my stoimy. Ja myślałem, że to jest, wiesz, tylko usypane z ziemi, a to nawet wszędzie, o zobacz, tutaj też takie metalowe, ogromne są pręty. To miało być 36, dół 60 metrów, ogromne. Ale wiecie, jak to miało być na wypadek wojny atomowej, to musiało potężne uderzenia przytrzymywać. Zgadza się, choć nie sądzę, że gdyby na to rzucono atomówkę, coś by wytrzymało. Nie wiem, czy istnieje taki stron, który by bezpośrednio wytrzymał. Nie, uderzenia raczej nie. Ale pomyśl sobie, że to jest 60 metrów w dół. No zobaczymy, do ilu tam da się rady zejść. No dobra, no to ty będziesz u góry, a my... No ja gdzieś tam się pokręcę, gdzieś tam wlezę w jakąś dziurę, co nie? No dobra, my ciśniemy w dół jak najbardziej się da. Tak, idziemy w dół. Jego głębokość to 60 metrów, a żeby tego było, to jeszcze po drugiej stronie jest bliźniaczo podobny drugi, 36 metrów na 60 głębokości, więc one są ogromne. Jak latałem, to zauważyłem pewną rzecz. Jeden schron jest tu, drugi jest tam. A po bokach są takie same cylindry, tylko że troszeczkę mniejsze. No może czterokrotnie mniejsze. Je obadam, ale też je obejdę cały ten teren dookoła i zobaczę, czy może da się wejść do tego drugiego schronu. Do tego, do którego Roman jeszcze nie wchodził, ale no zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Zobaczcie, jakie masywne drzwi tutaj w ogóle były. Jedna śluza
jest, bo tu musiało być betonem wszystko Tak. zalane. Powiem ci, że takiego bunkra jeszcze nie widziałem, tak ogromnego. No, Po prostu przeogromny, ale trzeba powiedzieć, że są komnaty. to były bunkry dla najważniejszych ludzi Związku Radzieckiego. Takich było parę, ponieważ jeden właśnie był tutaj w Mołdawii, gdzie jesteśmy teraz. Jeden w Związku Radzieckim, jeden w Azerbejdżanie, Ukraina i Białoruś. Więc ich naprawdę było niewiele. Rzucić plecaki, kamery i ten. No i to tutaj prawo, nogą, lewo, nogą i już jesteśmy. No dobra, to zostawiaj plecak. Zostaw plecak i schodź. Kamerę będziesz mi musiał wziąć. Tak. Czekaj, proszę cię, kręci. Ty z głowy też już kręcisz? Tak, cały czas. Dobra, to schodź. Myślisz, że Kuba by zszedł? On by się nie zmieścił tutaj. Mogłoby tak być. Przemyślane. No. Chodź, bo to jest... Zobaczcie. Drewno. To chodźmy. No tutaj rzeczywiście chyba mógłby nie przyjść. Ja nie wiem, czy przyjdę. A, jest. Zobaczcie, spadać tam. Ile to jest? To co widać to jest jakieś 40-30 metrów w dół. Dobra, przesuń się. A to żeby jeszcze zobrazować. niżej jest. Czekaj. Tak, żeby zobrazować, jak to jest głęboko. O, echo, echo. Znałem, że cię trafię przęsło. A nawet... Aż podskoczyło wszystko. No tam masz lód jeszcze, ale to jest pewnie dużo głębiej, bo oni to zalewali na początku. No tak. No, więc to nie widać samego dna. I to jest, ten lód to jest lita skała w tym momencie. Zgadza się. Kurde, jakie to jest... Jak tutaj miejscowi mówią, że to jest 15 piętr w dół, a wyobrażacie, to nie są zwykłe, typowe blokowe piętra. No każde piętro 3 metry, no To może 60-70 tak. metrów. Jakieś przejście tutaj jest. Tylko pytanie, po co takie przejście? A, czekajcie. Tu jeszcze jest zakręt w lewo. I to prowadzi w stronę bunkru, który zresztą jest przykryte płytami, które tutaj poodpadały. Metal, beton, metal. A zwykle robią to ze zbrojonego betonu. Tak samo jest wykonany ten schron, w którym są chłopaki. Czyli mamy naprawdę dobrej jakości stal. Zobaczcie, ona jest pordzewiała, ale tak naprawdę jeżeli by się ją jeszcze oczyściło, to ona jest zdatna do użytku. Potem mamy duży kawałek betonu, zbrojonego oczywiście, i następnie mamy chyba znowu metal. Czyli tworzymy takie betonowo-metalowe opaski. Będziecie jeszcze na dół iść, tak? Tak. No dobra. To ja wezmę, będę tam na was czekał, bo pewnie pójdziecie tam, Po tej drabinie, tak? Tak. A, no to dawaj. No ta drabina to jest taka śmieszna. Lepszej nie mamy. Stabilna jak ten bunkier. Właśnie musimy dzidę na dół wyrwać. No wiesz, ja w plecaku zostawiłem zapasowy. Ja też. Stary, zobacz, wszędzie szron jest tutaj. W ogóle nic nie widać. Ale jak gadaliśmy na górze, że uderzenia atomowego by nie wytrzymało, bo by nie wytrzymało, ale takie solidne bombardowanie to już nawet by nie odczuli tego, że wiesz, coś w nich bije. A, i tu jest ten cylindryczny kształt. O. Więc moje zdanie jest takie, że w tych tutaj okrągłych polach miały być jakieś techniczne rzeczy. Pamiętajmy o tym, że takie strony na bank potrzebowały dużo energii, dużo paliwa, dużo powietrza i tak dalej. I trzeba im to było zapewnić. Widziałem gdzieś taką rycinę, ale nie jestem pewien, czy akurat konkretnie to był ten schron, bo no trzeba by tam było zanurkować poniżej tam któregoś piętra, bo są zalane, żeby to potwierdzić, ale taka konstrukcja wynikała z tego, że pod nim mógłby też być cały system chłodzenia. Pamiętajcie, że to było jak puszka. To naprawdę powinna być dobra wentylacja i za chwilę przejdziemy do tego tematu, bo ją widać na tym drugim schronie. Więc mamy cylinder, a na dole takie nóżki. No a te koła tutaj, te obszary, to prawdopodobnie były główne generatory, tak? Teraz szukamy jakiegoś zejścia. No nie, tutaj tego zejścia nie ma, ale zapewne była kiedyś klatka schodowa. Halo.
Gdzie ty jesteś? Jestem, tutaj. Tutaj. Po prawej. Po prawej? Po mojej prawej i u góry. A, jest. Jak tam niżej zejść? A drobinka tam gdzieś była. Ale tutaj? A nie, tam gdzie schodziliście akurat. A, no to musimy jej poszukać, bo jeszcze nie znaleźliśmy. Aha, nie, tam na dole musi być. No dobra, to idziemy szukać dalej. Tam gdzieś musi być drabinka jeszcze. A no jest drabina. No i I myślę. tak jak przysiadłeś, musisz się spuścić na nogach na te pierwsze szczebelki. Trzymaj. Nam to weźmiesz? Trzymasz? Trzymam. Dobra. Nie czuję się zbyt pewnie, ponieważ ta drabina jest zrobiona z drewna i sposobami jakiś bushcraftowców, choć trzyma 95 kg, jest naprawdę stabilna, więc chylę czoła tym ludziom, którzy ją zrobili i mam nadzieję, że jeszcze mi posłuży do wejścia na górę. Powiem wam, że gdyby to było w Polsce, to sądzę, że 12 pięter by było szybciutko przebadane, ale w tym wypadku mało osób, tak jak Roman o tym wie. No, nie wiem, czy ludzie są też tacy jak my, nawet typu potrzymaj mi piwo, ja nie zejdę. Takie echo, no. Echo! Zobaczcie. Jak ci ludzie mieli tędy tutaj być, stegować? Są takie wielkie tuby o średnicy 36 metrów, głębokości 60, ja się może znajduję na 15-20. I powiem wam, że niewiele tu jest sprzętu. To jest takie zejście, takie schodki niby na pół piętru tam, ale niżej już nie ma zejścia. O, już mnie ukażę. Idę! Znajdujemy się na 3. poziomie. Czyli ciśniemy na dół. Czyli ciśniemy na 4. Który jest tutaj, Łukasz. Ty, lecz. Gdzie? O kurczę, i to zdechło. No w sumie. Bo udaje zdechło. Tak, człowieki przyszły jak opus. No. Dobra, no. Kolejna drabina. Jeśli wyjdę też tymi drabinami do góry, to człowiek, który je zrobił, dostanie ode mnie, jak tylko się dowiem, zgrzewkę piwa. Zgrzewkę kwinta, bo zrobił świetną robotę. Niestety to światełko nie jest takie szerokokątne jak GoPro. To jakaś kolejna drabinka. Nie wiem, ci ludzie co oni robili, ale chyba komuś się nudziło. Codziennie tutaj przychodził w przerwie wakacyjnej i zapewne jakiś uczeń robił drabinki sobie. Pomieszczenia są takie same jak były tam. Pójdę zobaczyć, jak to wygląda po tej stronie, gdzie się tak da wynurzyć. Halo? Halo? Jesteś na minus 3? Teraz na -4 chyba jestem. O, tam jest Łukasz, jak widzicie. Ja się właśnie zastanawiałem, gdzie jest kładka schodowa. Znaleźliśmy ją. I mamy 2, tak naprawdę nie wiem, czy docelowo to miała być 2, ale ja ją tak nazywam, ponieważ chłopaki zeszli do 1, więc on dostał miano 1, ale był tutaj podjazd zrobiony. No i właśnie to, o czym wam mówiłem wcześniej. System wentylacji. Zobaczcie, ile tego było. Nie wiem, czy na jedno pomieszczenie przypadał jeden taki kwadrat i wywiew, ale wydaje mi się, że wszystko było zrobione na zasadzie grawitacji, bo ciepłe powietrze ucieka do góry, więc nie trzeba było marnować energii, żeby jeszcze to powietrze wyrzucić na zewnątrz schronu. Ale tutaj to się wszędzie powtarza. Jest to zrobione, zauważcie, tylko przy brzegach tego bunkra. A to wszystko dlatego, że łatwiej jest taką rurę poprowadzić na zewnątrz
niż ją prowadzić przez środek, tak? Ponieważ będziemy mieli się czego chwytać. Ale jeszcze druga sprawa jest taka, że ten cały schron miał podłogę techniczną. Ona nie była na takiej wysokości, jak pewnie widzieliście przed chwilą u chłopaków, tylko jest na takiej wysokości, tylko miała być na wyższej. I cała infrastruktura miała iść pod nim. Przyjrzyjmy się temu z bliska. Raz, dwa... Aha, dobra, już się skończyło. Zobaczmy następny. Taka sama głębokość. A jak zapalimy lampę, to się coś rozświetli tam bardziej. One idą głębiej, głębiej. Tego nie widać w kamerze. Chociaż spróbuję jeszcze się przełączyć i podkręcić wam tutaj bardziej światło. Tylko może się trochę przycinać, ale nie widać tego. Tam pod spodem jest druga rura. Dobra, tam pod spodem jest druga rura i ona prawdopodobnie biegnie w dół. Czyli te kwadraty wystają tylko na zewnątrz. Czyli one są jakby kończącym elementem, a głębiej są po prostu okrągłe rury. Teraz wpadłem na jeden pomysł, w sumie przypadkiem, bo zgasiłem latarkę. Na kamerze prawdopodobnie nie widzicie nic. Może jakieś małe refleksy świetne. I tak generalnie wygląda świat 10 metrów pod ziemią. I tak wygląda w pełni światła. Mam 16% baterii. Ale jeszcze kręcę. Jeszcze mam jedną u Łukasza. Zazwyczaj to przejście to były tutaj, w lewo. No i tu jest wejście na górę. Więc to jakby się w ogóle ten lej zwężał, powiem wam. No jak widzicie, no takiego bunkra nie widziałem. To jest po prostu przeogromny. Dobra, przejdę jeszcze tam. No jak teraz jest przejście tylko i wyłącznie tą klatką, no to już niestety dalej nie pójdę. Choć tam jeszcze zobaczę. Dobra, tutaj mamy kolejne zejście. Będę potrzebował twojej pomocy, Łukasz. A i uważaj na tą drugą, bo jest złamana, musisz na trzecią od razu iść. Trzymaj GoPro. Dobra. To jest -5. Co? Jestem na -5. Tak. Powiem ci, że ten jest jakiś mocno wygłuszony. Wiesz, już teraz mocniej pod ziemią jesteśmy. No zgadza się. Dobra. Chodź zobaczymy tam, jak to wygląda, bo tam jest ta klatka schodowa. No, to jeszcze Romanowi No. Musimy im mówić, gdzie jesteśmy, żeby się o nas nie martwili. I zobacz, tu masz tą klatkę schodową. Tak? No. I schody. Halo! Ale lud. No. Siema. Jest tu ktoś? No, chyba mają nas gdzieś. To na czym stoimy tak, ale tam i tak nie zejdziemy. Nie da się niżej zejść? No dobra. Ty, ale tam jeszcze jest zejście niżej. W ogóle my do samego końca, jak się dobrze uda, zejdziemy. Ej, bez kitu. No. Jeszcze jeden level zejdziemy. O, słychać kogoś. Halo! Jesteśmy na -5. -5? Tak. I są widoki na -7. Więc na tą chwilę z nami wszystko dobrze i idziemy niżej. Wszyscy mówią, że jak osiągasz sukces, to pniesz się w górę. A u nas sukcesem jest ciśnięcie w dół. Choć w sumie my na razie sukces osiągniemy, jak staniemy na górze i przybijemy sobie 5. Osiągniemy sukces, jak będziemy na dnie. No dobrze, no. Tylko te drabiny coraz takie bardziej liche, jak widzicie. No ale jedziemy. Znajdujemy się na -6. Echo jest coraz mniejsze, już prawie w ogóle nie ma. Nie wiem, od czego to zależy. Zobaczcie, że więcej jest tych wad. I tak naprawdę te pomieszczenia będą coraz takie bardziej w rzeczywistym wyglądzie, a z tego względu po prostu, że ich nie rozkradli akurat, bo tutaj jest dosyć nisko i raczej ludzie już tutaj nie jeżdżą na złom. Co to znaczy? Здесь стих это существан.
Żyć w oszustwie, coś tam pewnie. Nie wiem. W strachu. A, żyć w strachu to oszustwo? Żużlistwowo, no tego nie wiem. Na pewno Rosjanie nie budowali byle z czego. Tym bardziej takich, znaczy budowali z byle czego, ale takich obiektów do tego używało się naprawdę produktów pierwszego gatunku. I tu wkopałbym się troszeczkę, bo jest dziura i to taka naprawdę fest. Ona chyba sięga tyle co ten schron. Więc jak będziecie chodzić tutaj czy gdziekolwiek indziej, to patrzcie pod nogi, bo to jest no, naprawdę niebezpiecznie. A tu na pewno was żadna karetka nie zabierze stąd. A śmigłowiec to już w ogóle zapomnijcie. Zobaczcie, tam jest taka dziura, ale to by wymagało zejścia tędy, a potem spuszczenia się na jakieś linie tam głęboko. Albo po prostu tam się spuszczenia na linach, a my nie mamy dzisiaj nic takiego. A to by było mega niebezpiecznie próbować wejść tam inaczej niż tak jak chłopaki wchodzili. Dlatego pójdę do nich i zobaczę, co u nich słychać, jeżeli ich w ogóle znajdę. To jest drabina. Na dół? No. No. Nie wiem, ty jakoś dziwnie wchodzisz na te drabiny. Przekombinowałem, szczerze mówiąc. Starzeję się. Dobra, -7, zobacz, -7, -8 to jest ostatni przed wodą. Już nic niżej nie ma. Dobra, idź, bo to jest dosyć niebezpieczne, więc chyba lepiej, żebyś tu przeszedł. A ta drabina może się złapać, bo ona nie odpadnie. Prędzej to, na czym stoisz, odpadnie. Powiem ci tak, jak uda nam się jeszcze jedną drabinę znaleźć. Co? Nie słyszę. Co? 7! Na 7 schodzimy 8 i to będzie ostatni, bo reszta jest zalana. Widzicie to? To nie jest jeszcze dno, bo to jest 8, czyli tam jeszcze są 4 piętra wody. Nawet mówiono, że to zostało zalane. No ale dobrze, chodźmy. Może się jeszcze uda tam zejść, tam są jakieś drzwi. W sumie fajnie było dostać się do tych drzwi, ale... No, zobaczymy, no. Ja nie znam, jak to zrobić jeszcze. Ale to myślę, że ktoś tam. Ty, zobacz, tam przestrzeń jest. Gdzie? Wow, no. Zobacz. Kolejna drabina. Tak? No, takie zdobywamy questy. No, albo jak jest ten... Też Mario, co rzuca ten beczki taki. Tak, z tym King Kongiem. King Kong, no. W sumie mamy King Konga. I biegamy po... Tylko nie rzuca na nas beczek, to co? No, jademy. Idziesz? Chyba są pierwsi Polacy, którzy tam weszli, no bo przez całe lata tu tyle razy tutaj byłem, chyba raz 100, może więcej, ale nikt tam się nie odważył pójść. Ja jestem zaskoczony bardzo. 2 wariatów trzeba było. Ja na to nie mogę. Ja na to się nie nadaję w ogóle, żeby łazić po takich No ja rzeczach. też mam lęk wysokości i powiem ci, że niektóre rzeczy mnie naprawdę pokonują, szczególnie jak patrzę w tą otchłań. Chociaż jak patrzę przez monitorek w kamerze, to nie jest aż tak źle. No tak. Na bank większość z was się zastanawia, co jest takiego fajnego po prostu w 2 klockach bardzo głębokich i nic więcej, nie ma tam żadnego wyposażenia ani nic, a właśnie to, że to są chyba jedne z największych schronów, jakie w życiu, nie, no na pewno są największe schrony, jakie widzieliśmy w życiu. Mimo to, że niedokończone, to ich ogrom po prostu powoduje to, że urbexowe serduszko bije coraz bardziej, a wy dajecie łapkę w górę i subskrypcję po to, żeby chłopaki dotarli do -400, no -666, tak jak Dioboł. Ja tak patrzę na ciebie, jak ty jesteś uwalony cały, to boję się pomyśleć o swojej kurce. Bardzo jestem zadowolony. No. Jesteś bardziej czerwony niż ta ściana. Znajdujemy się mniej więcej 30 metrów pod ziemią. Może trochę więcej nawet, ale No. już uruchamiam wyobraźnię. Tutaj na pewno jakaś stacja dowódcza była. Aha, widać te okienka nawet, co? Tak. Tutaj te okienka. I zobacz. I tu było to samo, wiesz? Albo coś podobnego. Albo jakieś tutaj mapy sztabowe mogły być. I zobacz, nawet tu są jakby takie podnośniki, na których, wiesz, mogło coś się znajdować. A tu Zgadza się. ludzie pracowali i myśleli nad taktyką. Ale jak to wszystko zostało zrujnowane, co? Nie ma już kompletnie nic. Dobra. Czyli co, niżej już tylko woda. Pod nami już woda jest. Czyli doszliśmy tak nisko jak się dało. Niżej już można tylko z akwalungiem i w lato.
Teraz to z kilo, żeby wodę rozbić jeszcze. A, jeszcze da się niżej. Do wody można jeszcze wejść. Tak? No zobacz. Gdyby było zimno na tyle, to, że chodzić po tej wodzie, to byśmy mogli tam się przejść. Stary, to są drzwi jeszcze tam. Dobra, zobacz co tam jest. I czy tam warto iść? Okej, tu jest gruzowisko zasypane. Stalowe drzwi. Ale wiesz co? Chodź to zobaczysz. To nas utrzyma spokojnie. Jak coś, to jeszcze cofnę się tu. Powiem ci, że gdyby było przez tydzień minus 30, to bym tam poszedł. No. Ale nie pójdę tam. Symbolicznie dotknij go polem lodu. Symbolicznie znaleźliśmy się tak nisko tego bunkra, jak się tylko dało. Widzisz? Jest. Mamy to, flaga wytnięta. Jak na Monteverest. Ma swój Elbrus. Co? Ma swój Elbrus. Dobra, żółwik. Teraz chodzimy na górę. Udało się zatem osiągnąć samo dno. Teraz taka sama długa droga na górę. To, że byliśmy nieobecni przez ostatni miesiąc, nie znaczy, że próżnowaliśmy. Przez tydzień odwiedziliśmy 3 kraje, w tym oficjalnie nieistniejące Naddniestrze. Nagraliśmy więc kolejne odcinki, które jak zawsze zobaczycie w piątek o 16. Pytacie też o naszą książkę. Tak, jest dalej dostępna w edycji limitowanej, ale zostało już niewiele sztuk. Ale co z jej kontynuacją? To przeczytajcie jeszcze raz ostatni rozdział. Gratuluję! Które piętro? No sam dół! Tak? Dotknęliśmy lodu. A w sumie Konrad to. Wiecie, że jesteście pierwszymi osobami, które to zrobimy. Właśnie Roman mówił. Udało się, nie ma rzeczy niemożliwych. Koty. Koty. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym kompleksie 1180. Doszliśmy na samo dno, czyli zdobyliśmy urbexowy szczyt, a przy okazji Roman, dzięki wielkie za cały Dzięki, że wyjazd. przyjechaliście. Dzięki. Słuchajcie, pamiętajcie, Instagramy, Facebook i subskrypcje, łapki w górę dla chłopaków. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!